Bo nawet jak wszystko jest całkiem jasne, to wcale nie znaczy, że to jest proste. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku PDP na jakiś czas. Dlatego, że już w przyszłym tygodniu będzie Wielki Post i już nie będzie PDP, w sensie Wielkim Poście, więc na razie widzimy się w tej serii po raz ostatni. Zobaczymy, jak to będzie potem. Otóż, moi drodzy, na ten ostatni raz chciałbym Was zostawić z takim pewnym przemyśleniem, oczywiście na podstawie dzisiejszej Ewangelii, a bardziej nawet psalmu. Nie z jakąś konkretną rzeczą, nie z bardzo konkretnym pytaniem, tylko z taką pewną rzeczywistością dosyć ogólną, ale myślę, że bardzo ważną. Zacznijmy od początku. Zobaczcie, dzisiaj w Ewangelii mamy naprawdę bardzo jasno, nie oszukujmy się, bardzo jasno wytłumaczoną przez Pana Jezusa sprawę rozwodów, sprawę ponownych małżeństw, sprawę cudzołóstwa i tak dalej. Naprawdę ten fragment nie zostawia wątpliwości. Oczywiście można się gimnastykować, jeżeli ktoś chce oszukiwać prawdę, ale bardziej klarownym Jezus już być nie mógł. Kiedy go zapytano, jak to jest, kiedy ktoś oddala swoją żonę, to Jezus, zauważcie, nie wchodząc w żadne, że tak powiem, niuanse, dlaczego, czyja wina, po której stronie, mówi bardzo prosto. Jeżeli mąż opuszcza żonę, cudzołoży. Jeżeli żona opuszcza męża, cudzołoży. Jeżeli ktoś po prostu jest z kimś w sakramencie małżeństwa i rozpoczyna inny, to cudzołoży. I kochani, tu nie ma przyczyn, warunków i tak dalej. I nie chcę, broń Boże, żeby to brzmiało jakoś tak okrutnie w życiu. Bardzo ważne jest, żeby widzieć prawdę, dlatego że prawdą jest również to, że Pan Bóg oczywiście jest miłosierny. I to nie znaczy, że jeżeli komuś tutaj życie nie poszło, to jest skazane na piekło. Nie, oczywiście, że nie. Tylko my bardzo lubimy, że tak powiem, rzeczywistość rozmywać w takim sensie, że próbujemy się usprawiedliwić. Nie. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To nie znaczy, że jesteśmy przekreśleni, to nie znaczy, że jesteśmy, nie wiem, kochani, kto z nas nie ma grzechu? Kto z nas takich albo innych przykazań Bożych nie przestrzega? Ja mam mnóstwo takich rzeczy i tak mam nadzieję na zbawienie. Mam ogromną nadzieję, że Pan Bóg mnie uratuje, tak jak wierzę bardzo głęboko w to i mam na to nadzieję, że Pan Bóg każdego będzie ratował. I kochani, to nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz dochodzili do jakichś tam wniosków wolno, nie wolno. Nie, bo Jezus mówi w ogóle bardzo jasno. Tylko zastanowił mnie dzisiaj bardzo psalm. Po przeczytaniu sobie tej Ewangelii, przeczytałem sobie jeszcze psalm. I to, co w nim jest, niesamowita rzecz. Tam psalmista modli się tak. Panie, otwórz mi oczy, żebym zobaczył Twoje prawo i pozwól mi poznać, zrozumieć ścieżki, którymi chodzą Twoje przykazania, bo wtedy będą się działy cuda. Co mówi psalmista? To jest bardzo piękne. Psalmista też wszystkiego nie rozumie. Mówi tak, Boże, rozumiem Twoje prawa. Mówisz, że ma być tak i tak. Otwórz mi oczy, żebym to zrozumiał, bo ja tego nie jarzę. I kochani, to jest bardzo piękna postawa. To nie jest postawa, gdzie psalmista mówi, Panie Boże, co prawda dałeś takie jasne przekazanie, ale są pewne okoliczności i ja bym to rozumiał inaczej. Nie tak mówi psalmista. Psalmista nie udaje, że jest mu łatwo przyjąć takie albo inne rozwiązanie Boże, że to jest dla niego oczywiste. Mówi, nie, ale pozwól mi je zrozumieć, pozwól mi zobaczyć ścieżki, jakimi chodzą te Twoje przykazania. I kochani, to jest najwłaściwsza postawa względem tych wszystkich Bożych różnych zasad, względem Bożych pomysłów, propozycji, których my nie rozumiemy. Nie mówienie, nie, to Pan Bóg się to mylił, albo to trzeba zniuansować. Nie tak mówi psalmista. I kochani, to, do czego chciałem Was zachęcić, to do jednej prostej takiej postawy. To jest bardzo piękna postawa. Nie do postawy nie rozumiem i w takim razie przyjmuję na wiarę na głupa. Nie o to chodzi. Tylko takiej postawy, Boże, otwórz mi oczy, jestem gotowy na to, że mi ukażesz, o co chodzi w tych Twoich prawach. Kochani, Pan Bóg odpowiada takim ludziom, którzy szukają zrozumienia. Nie ludziom, którzy się usprawiedliwiają. Nie ludziom, którzy próbują oszukiwać i mówić, co prawda są takie przykazania, ale moje życie jest skomplikowane i właśnie tak jak żyję, to jest dobrze. To nie jest właściwa postawa. Świetna postawa jest tą, którą ma psalmista. Panie Boże, nie idzie mi życie Twoimi przykazaniami, ale nie będę się oszukiwał, że one są inne. One są takie, jakie są, a Ty daj mi takie oko i takie zrozumienie, żebym odczytał Twoje ścieżki, żebym odczytał Twoje propozycje. Jak mówi psalmista bardzo wyraźnie, bo wtedy się cuda będą działy, bo wierzę, że Twoje przykazania i Twoje ścieżki prowadzą do cudów.
Kochani, to jest takie pytanie, wiem, że bardzo ogólne, ale pomyślcie, jaka jest wasza postawa względem tego. Bo może jest w was gdzieś bunt przeciwko różnym Bożym pomysłom, przykazaniom, Jego zasadom i jeżeli to się kończy na buncie, to nic z tego nie będzie. Ta postawa psalmisty: otwórz mi oczy, pokaż mi ścieżki Twoich przykazań, daj mi zrozumieć, na czym to polega, co Ty mówisz do mnie. To wtedy się będą działy cuda w naszym życiu. Bez względu na to, jak poplątane, jak trudne jest nasze to życie, bo nie stawiamy się jako ktoś mądrzejszy od Boga i poprawiający to, co On powiedział, tylko próbujący Go zrozumieć, bo jesteśmy za mali czasem, żeby te Jego niesamowite plany i niesamowite myśli zrozumieć. Bardzo to jest piękne w tym, co mówi dzisiaj psalmista. To tyle, moi drodzy, w PDP na razie. Teraz będzie przerwa wielkopostna, zobaczymy się pewnie po Wielkanocy, chyba że coś innego się wymyśli, ale pewnie nie, więc tak czy siak widzimy się za jakiś czas. Pozdrawiam Was serdecznie, dobrego wieczoru, dobrego weekendu i za chwileczkę już dobrego postu. Z Bogiem, błogosławie, pa!